No, a tak już wygląda mój Spartan. Wyciągam go, aby zobaczyć, jak ten silniczek chodzi przy zamkniętej klapie. No, proszę posłuchać, jak sobie pięknie pyka. Praktycznie nic nie słychać. Witajcie, dzisiaj mamy 7 listopada 2022 roku. Piękna data, ponieważ wczoraj były moje urodziny. Dzisiaj mam dzień wolny. Postanowiłem spędzić czas trochę w garażu. No i co, zacząłem od tego, że pomalowałem tą osłonę na czarno Hammerite'em. Jest to bardzo ważne, ponieważ zobaczcie, tu mamy aluminium i wszystkie śruby, które będą metalowe lub metal, który będzie przyłożony do aluminium, tworzy się coś na zasadzie takiej elektrolizy i po prostu koroduje. Aluminium koroduje tak na biało, robią się wyżery, no i metal robi się oczywiście szybko skorodowany. No nie wygląda to za ładnie, tu mogę Wam przedstawić na przykład w jednym miejscu. Zobaczcie, to wygląda tak. Widzicie, dookoła się takie coś robi nieładne. No tak ogólnie jest ok. No co, mój zestaw upgrade'owy działa dosyć dobrze. Bateria jest naładowana, wszystko się świeci pięknie. Trochę jest mokro, czyli się osadza woda i to mi się za bardzo nie podoba, będę musiał pokrowiec jakiś załatwić. I przystępuję do roboty. Przykręciłem już tą osłonę. Ogólnie ta osłona jest po to, tutaj będzie wycięte okienko. Tam w środku będą bezpieczniki, bo mam zamiar do tego silnika podłączyć tak samo instalację wodorową HHO, także obserwujcie ten projekt, i instalację LPG, którą zakupię w Polsce za małe pieniądze, ponieważ w Polsce dużo osób używa instalacji LPG, a że jest to silnik gaźnikowy, jak widać, mały gaźniczek, to wystarczy dorobić tutaj podkładkę pod gaźnik i wstawię mu instalację LPG. Podejrzewam, że będzie pracował bardzo ładnie na tej instalacji, no i będę miał fajny, oszczędny samochód. Jak widzicie, teraz ten brakiet, który będzie służył do mocowania maski, on tutaj nie pasuje ani tu, ani tu. To zamierzam teraz obciąć ten brakiet w tym miejscu, tak aby wszedł nam tutaj w ten otwór i tak, abym mógł go zamontować. Następnie w pracy dorobiłem coś takiego, ale widzę, że to jest chyba trochę za grube, bo to ma 3 mm. Zamontuję to w tym miejscu, tak abym mógł przymocować brakiet, tak aby on trzymał się dosyć zdrowo, dosyć mocno, i wtedy będę przymierzał maskę. No już brakiet przymocowałem, proszę zobaczyć. Tak to wygląda. No a teraz idę do samochodu po maskę. No, maskę już powoli dopasowuję. Jak widać, tutaj wszystko jest ok. A tutaj no niestety muszę maskę trochę podnieść do góry, tak aby była dopasowana. No i zauważyłem tak samo, że brakiet trzeba dać trochę w lewą stronę. Ogólnie prezentuje się już lepiej. No jeszcze jedna próba odpalenia silnika. Maskę już dopasowałem, prawie pasuje, ale to jeszcze nie jest to. Muszę tutaj dorobić lepszy brakiet, który będzie szedł odtąd tutaj do tej śruby i na drugą stronę. Jak widzimy, silniczek sobie ładnie pyka. Wentylator się jeszcze nie załączył. Zamkniemy maskę. A potem zamknę. Wygląda to tak. Już powoli przypomina samochód, można powiedzieć. No i teraz się wezmę za tę drugą stronę, za hamulce. No, maska nie jest tak za bardzo dopasowana. Aha. Tu ten grill trzeba cały trochę obniżyć, bo nie pasuje tak, jak bym chciał.
Proszę zobaczyć, tutaj trochę odstaje. Temperatura trochę skoczyła. No, auto już prowadziłem do garażu. Możecie zobaczyć mój panel słoneczny, który jest na garażu, także obrót zestaw bardzo dobrze działa. Samochód prowadziłem przodem, bo wezmę się za tył. Mam dwa zgnite elementy, które będę musiał przykręcić. Ogólnie ten cały tył rozkręcę. No co, tu zauważyłem, że ten element drewniany tam jest zgnity. Będę musiał ten cały element drewniany wymienić. No, wezmę się za ten hamulec. Co jest fajne, że ręczny działa. Zahamował dzisiaj. No i zauważyłem taką wadę, że ktoś spawał ten element ramy, ale ten, widzicie, dał taką podkładkę dużą tutaj. No strasznie źle to zrobił, ponieważ ten element ramy powinien być odwrotnie. Powinien być przespawany odwrotnie, dlatego mu wyszła taka podkładka. Dlatego mu tam wyszła taka podkładka. Bardzo jest to źle zrobione, dlatego będę musiał to odciąć. No i niestety zrobić to jeszcze raz. Będzie trochę przy tym roboty, muszę powiedzieć. Tu mam te dwa elementy, będą z tyłu. A tu jest, jak widzicie, ten element ramy. I widzę, że chyba ktoś się po prostu zorientował, że odwrotnie to wspawał. I dlatego to wyrwał po prostu, bo to było już spawane. I to wyrwał, nie? Bo widzicie, ten element powinien być spawany w ten sposób, a ktoś go po prostu, nie, dobrze mówię, powinien być spawany w ten sposób, a ktoś go spawał odwrotnie, w ten sposób, i dlatego mu poszedł w dół i dał taką wielką podkładkę tutaj. To jest po prostu bardzo źle zrobione. No, na dzisiaj kończę. Silnik pracuje fajnie. Maska jeszcze nie jest dopracowana. Proszę spojrzeć, będę musiał... Stworzę. Będę musiał przeprowadzić brakiet stąd tutaj do ramy, a później ewentualnie obniżyć grilla i powinno wszystko dobrze pracować. No, to by było na tyle dzisiejszego dnia. Myślę, że za tydzień rozbiorę ten tył i się już zacznę brać za tą ramę, przepraszam. Dziękuję.